Cześć, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Sezon Fashion Weeków właśnie minął, dlatego postanowiłam zrobić takie małe zestawienie moim zdaniem najciekawszych makijaży, które się na tych Fashion Weekach pokazały na różnych pokazach. I niekoniecznie będą to makijaże, które będą super trendy w tym sezonie wiosenno-letnim, niekoniecznie będą to makijaże, które będą być może jakieś super użytkowe, ale chciałam zrobić takie zestawienie takich mega ciekawych, nowatorskich pomysłów, bo to często pobudza właśnie naszą kreatywność i jest przydatne dla osób, które pracują gdzieś tam w branży urodowej, modowej, wizerunkowej i tak dalej. Także jeżeli chcecie zobaczyć, co moim zdaniem było najciekawsze spośród tych wszystkich makijaży, to zapraszam Was do oglądania. I zaczniemy sobie od Bibu Mocha Patra i od tych takich bardzo ciekawych, rdzawo-pomarańczowych kresek. I chociaż takie kreski już znamy, już się z nimi oswoiliśmy, nie jest to nic nowego, to bardzo spodobało mi się tutaj kompozycja tego makijażu, to jak te kolory ze sobą grają i chociaż usta są w innym odcieniu, to są one jakby z takiej podobnej grupy kolorystycznej, więc też mają taki rdzawy nalot, można powiedzieć. Bardzo podoba mi się to połączenie kolorystyczne, takie fajne, chociaż jest to pokaz na występ lato, to jest to taki troszeczkę jesienny vibe, wiecie o co chodzi. Bardzo podoba mi się ta kompozycja i właśnie stosowanie takich monokolorystycznych rozwiązań, czyli ten sam jakby kolor, ale w różnych tonacjach, w różnych odcieniach. Bardzo lubię. Kolejny pokaz Bora Aksu i białe rzęsy. Rzęsy, które wyglądają jakby pokryte jakąś białą maskarą albo taką, wiecie, odżywką do rzęs pod maskarę, którą się nakłada, żeby rzęsy były grubsze. No powiem Wam, że dawno takich rzęs nie widziałam na pokazach, dlatego mnie tak zaintrygowały. I fajne jest to, że tej maskary tu tak naprawdę dużo, że te rzęsy są widoczne, bo często jak nałożymy coś takiego jasnego na rzęsy, albo jak się widuje na przykład na pokazach, czy na jakichś sesjach właśnie na przykład rzęsy pokryte jakimś jaśniejszym kolorem, no to po prostu te rzęsy stają się mniej widoczne i wtedy są takie jakby blade. A tutaj mimo, że są białe, to są takie grube i to mi się mega podoba. Fajnie, że są zestawione z praktycznie nagą skórą, znaczy pewnie tu jest jakiś podkład, coś odrobinkę jakiegoś makijażu jak najbardziej, ale chodzi o to, że tutaj nie ma jakiejś kreski, nie ma jakiegoś intensywnego różu, bronzera, pomadki, czegoś takiego. Mamy same rzęsy w takim casualowym wydaniu. Bardzo ciekawe. I słuchajcie, będę spolszczać niektóre nazwy, ponieważ nie jestem pewna, jak się je wymawia, nie chcę tutaj błaznować. Przechodzimy do pokazu Czopowa Lovena i bardzo ciekawy makijaż ust, polegający na obrysowaniu ust konturówką, ale zwróćcie uwagę na dolną wargę, która jest takim jakby odbiciem górnej wargi, bo też tak po środku nam się robi takie serduszko. No, bardzo ciekawy, nowatorski pomysł, nie spotkałam się z nim nigdy wcześniej, więc mnie zaintrygował. Fajnie, jak nie opieramy się wiecznie na takich samych schematach, tylko szukamy czegoś innego. Jest to po prostu pobudzenie kreatywności, mi bardzo się spodobało. Następnie makijaż z pokazu Diora. Jest to makijaż stworzony przez Petera Phillipsa, takiego dyrektora kreatywnego marki Dior. I tutaj widzimy taką podwójną kreseczkę, ale w wewnętrznym kąciku. Też coś nowatorskiego, coś innego, intrygującego, bo zwróćcie uwagę, że to wygląda tak troszeczkę nietypowo. Zwykle modyfikujemy tą kreskę raczej gdzieś tam w zewnętrznym kąciku, a nie w wewnętrznym. A tutaj mamy taki wiecie, krzyżyk jakby wewnątrz. Wręcz to wygląda jak takie, no nie wiem, jak taki ślimaczek, wiecie, z takimi różkami, coś takiego. No uważam, że wygląda to bardzo ciekawie. Na pewno nie będzie prosto do wykonania dla każdego, bo tutaj ta nasza wewnętrzna część powieki tak czasami różnie jest zbudowana, więc na pewno nie będzie to coś oczywistego do stworzenia dla każdego. Niemniej bardzo ciekawe, intrygujące i interesujące. Coś świeżego, nowego, wychodzącego poza schematy. Więc ja jestem na tak i ten na pewno będę chciała wypróbować w swoim użytkowym makijażu. Na pokazie D-Squared tu mieliśmy przyjemność oglądać dwutonowe usta. I tutaj zobaczcie jedną wersję, gdzie górna warga jest taka troszeczkę taupe, a dolna troszeczkę bardziej brzoskwiniowa i kolejny makijaż, gdzie górna warga jest troszeczkę bardziej fioletowa, a dolna różowa. Czyli bawimy się troszeczkę tonacjami, różnymi kolorami, łączymy je ze sobą. Bardzo dawno nie widziałam takich makijaży z dwoma różnymi odcieniami na ustach. I chociaż, nie wiem, jakieś, 8-10 lat temu gdzieś tam można było takie widywać, gdzieś tam widywałam czasami w jakichś magazynach, w jakichś sesjach zdjęciowych, to dawno tego elementu nie widziałam i właśnie bardzo spodobał mi się ten taki dwutonowy, gdzie u góry jest chłodniejszy, a na dole jest cieplejszy ten odcień, bo tutaj bawimy się po prostu tonacjami
i temperaturą makijażu, bo on jest raczej taki neutralny. Jakby się nie przyglądać, to być może nawet ktoś by nie zwrócił uwagi, że tutaj coś się na ustach takiego dwukolorowego dzieje, a jednak coś się dzieje. Bardzo ciekawe. Następnie Edward Crutchley i tutaj mamy taki element zdobień cyrkoniowych, ale w okolicy czoła, skroni, czegoś takiego. Ja przywykłam, częściej spotykam takie elementy jakichś cyrkoni, kamyczków, raczej gdzieś tam w okolicy oka, prawda? Czyli gdzieś tam rozproszone na powiekach, ewentualnie gdzieś tam przeniesione na przykład wyżej na przykład na skronie czy na czoło, albo gdzieś tam troszkę poniżej, albo wyklejamy sobie kreskę takimi zdobieniami, takimi elementami, albo usta, no na pokazach to tam na przykład i całą twarz się zdarzało widzieć, ale takiego odrębnego elementu, jakbyśmy coś mieli przyklejone jako taką jakby biżuterię, jakąś taką, nie wiem, broszkę, jakąś taką spinkę, ale do naszej skóry, no to z czymś takim dawno się nie spotkałam i uważam, że to wygląda bardzo ładnie, po prostu jak taka biżuteria, ale nie na uszach, czy na nosie, czy na, wiecie, w jakimś innym miejscu na szyi, tylko na czole. Uważam, że bardzo ciekawie to wygląda i właśnie fajnie, że jest takie zestawione jakby z praktycznie nagą skórą, więc jest to taki element, który się mega wyróżnia. Zachwyciło mnie to, co pojawiło się na pokazie Etro, mianowicie taki blush draping, ale w różnych kolorach, nie tylko w różowym, ale tutaj na przykład widzimy taki pomarańczowo-żółty blush draping, który przechodzi na oko, troszeczkę tutaj, wiecie, powyżej, na czoło, więc jest taki bardzo intensywny policzek, ale w kolorach, niekoniecznie w różach czy brązach, ale właśnie w kolorach, ale najbardziej spodobał mi się chyba właśnie ten niebiesko-fioletowy. No on wygląda jakby po prostu tutaj padało jakieś światło, a to jest makijaż. No po prostu wygląda to przepięknie. W ogóle to połączenie kolorów jest przepiękne i taka intensywność. Myślę, że może było tworzone na jakiejś białej bazie, przez to wybił się tak intensywnie ten kolor i sprawia wrażenie takiego neonowego. No, mi się mega spodobał. Jest też wersja różowo-fioletowa, więc taka troszeczkę może bardziej, która nam się wydaje taka, wiecie, okej. Ale właśnie chyba najbardziej spodobało mi się ta taka fioletowo-niebieska, no i ta żółta też. Petarda. Na pokazie Givenchy wracamy do trendu sprzed kilku lat na takie spiky lashes, na takie mocno posklejane od maskary rzęsy. Też bardzo dawno nie widziałam tego trendu i chociaż był on taki troszkę bardziej popularny i gdzieś tam częściej widywany właśnie jakiś taki dobrych kilka lat temu, nie wiem, z 5-6, no to tak jak sobie obejrzałam te zdjęcia z pokazów i zobaczyłam to tak pomyślałam sobie, że w sumie dawno czegoś takiego nie było, jest to takie świeże i jest to coś innego i fajnie by było, żeby wróciło do łask, bo daje bardzo ciekawy, taki lalkowaty efekt na oczach. No ja na pewno będę się tym bawić, mega mi się to podoba, jest takie intrygujące i do makijaży, po prostu jakichś takich cieniowań i po prostu same w sobie, na przykład z dodatkiem, wiecie, jakichś intensywnych ust różowych czy czerwonych. Lubię, podoba mi się. Następnie Split Brows z pokazu Poster Girl, makijaż stworzony przez Isamaya French i polega na tym, że mamy tutaj, widzicie, takie mocno posklejane brwi, takie porozdzielane, pasemka jakby na tych brwiach, no zresztą widzicie, nie muszę chyba tłumaczyć, o co chodzi. Bardzo intrygujące, bardzo ciekawe i takie nietypowe. Na pewno chciałabym spróbować tego, ale wydaje mi się, że to nie będzie wcale takie proste, żeby tak, wiecie, mocno posklejać sobie brwi w takie pasemka i żeby to się tak trzymało, no to na pewno nie będzie to takie proste. No i na pewno przydałyby się tutaj troszeczkę dłuższe włosy na brwiach, więc na pewno spróbuję. Co mi z tego wyjdzie, nie wiem, ale wygląda mega intrygująco. Następnie jeden z makijaży z pokazu Prabal Gurung. Jest to makijaż, w którym wewnętrzny kącik jest mocno rozbielony. I właśnie bardzo zaintrygowała mnie ta biel w wewnętrznym kąciku, bo w sumie wydaje mi się, że to jest całkiem użytkowy trend, no bo często sobie rozjaśniamy tą wewnętrzną część powieki, właśnie czy jakimś takim jasnym beżowym cieniem, czy czymś błyszczącym, więc w sumie taki biały akcencik też może wyglądać ciekawie, a uważam, że tutaj wygląda bardzo interesująco, także
wiecie, nie ma jakiegoś ciemnego, mocnego akcentu jak mój makijaż dzisiaj, ale jednak coś przyciąga uwagę. Ta biel jest naprawdę intrygująca i chociaż na tych pokazach pojawiały się też inne kolory, był jakiś taki fiolet na przykład na całej powiece, to tak ten konkretny bardzo przyciągnął moją uwagę. No tutaj Prada wymiotła, bo zrobiła coś mega po prostu kosmicznego i to wygląda dosłownie jak zdjęcie z jakichś horrorów dosłownie, bo mamy tutaj trend na takie bardzo długie rzęsy, takie ułożone troszkę do dołu, które wyglądają trochę jak włosy, trochę jak łzy, no powiem wam, że po prostu jest takie uczucie takiej niepewności, jak się na to patrzy, takiego niepokoju, czegoś takiego, szczególnie przez te światła jeszcze z góry. No, moim zdaniem bardzo interesujące, bardzo intrygujące. Przypuszczam, że ten trend może gdzieś tam być widywany w najbliższym czasie, na przykład w jakichś magazynach, w jakichś, wiecie, modowych sesjach i tak dalej, bo jest bardzo intrygujący. No, wygląda troszkę przerażająco, troszkę kosmicznie, troszkę jak takie, wiecie, jak takie laleczki kiedyś miało się plastikowane, tak mrugały oczami, to miały właśnie takie rzęski, to tak to wygląda, jakby to były właśnie takie oczka od lalek. Kosmos. No i kochani, przebrnęliśmy przez wszystkie makijaże, które chciałam wam pokazać. Musiałam się z wami podzielić po prostu z tymi rzeczami, abyście byli na bieżąco i abyście liznęli trochę mojego świata, rzeczy, które po prostu mnie intrygują i interesują. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Napiszcie mi koniecznie, który z tych makijaży wam najbardziej przypadł do gustu. Czy macie jakichś swoich faworytów, coś, co was zainteresowało, zaintrygowało, wzbudziło jakieś emocje. Ja na pewno głosuję na makijaż Etro, czyli ten taki niebiesko-fioletowy z tymi skroniami i policzkami pokrytymi kolorem. Bardzo mi się spodobał. Mega spodobał mi się ten z Prabal Gurung, czyli te takie białe kąciki. No coś bardzo prostego, a bardzo innego, można powiedzieć. No i myślę, że te split brows, te takie dziwnie powyczesywane, jakieś takie pasemka z brwi porobione, mega interesujące, ale wciąż takie, że wyszłabym tak, wiecie, z domu. To jest coś takiego, co byłabym w stanie stworzyć w taki funkcjonalny sposób, w miarę użytkowy, o ile nie będzie się tego robiło przez godzinę. Więc słuchajcie, napiszcie mi swoje typy, dajcie koniecznie znać, czy takie odcinki z takimi nowinkami, makijażami was interesują, czy może zainspirowały was do pomyślenia, do stworzenia czegoś innego. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tego typu trendami, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i w wolnej chwili zapraszam was na mój Instagram, redmylipsart. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!